Śledztwo trwa, Mr. T zniknął, jego herbata zniknęła, jego plantacja zniknęła i nie wiadomo, czy tak naprawdę był oszustem, ale wszystko zdaje się na to wskazywać. Czajnikowy.pl. Trudno w branży herbacianej o jakąś grandę czy wielką aferę. Raczej takie rzeczy się nie zdarzają. No sami sobie zdajecie z tego sprawę, że mówimy tutaj o ludziach, którzy po prostu uprawiają sobie roślinki, suszą je, sprzedają, inni je piją i w sumie no trudno tu jakąś awanturę, jakąś wręcz sprawę kryminalną niemalże. Tymczasem zdarzyło się coś takiego, zdarzyło się, pewnie pamiętacie nasz film o jednej z najdroższych herbat, jakie piliśmy, o jednej, a właściwie najbardziej wysuniętej na północ plantacji herbacianej na świecie. Mam tutaj na myśli tę oto herbatę, którą polecam sobie zobaczcie, kiedy kręciliśmy ją w czasach, gdy była bardzo popularna i była na świeczniku. Jest to herbata produkowana na plantacji Wee w Dowrick, Perthshire i produkowana jest przez pana Tama O'Brana. I to jest Szkot, właściwie napływowy Szkot. I on założył plantację właśnie w Szkocji. Wyprodukował herbatę, która osiągała fenomenalne ceny, fenomenalny smak, fenomenalne nagrody i plantacja rozrosła się fenomenalnie. Mimo że no, można by powiedzieć, że to jest bardzo niesprzyjający klimat, bardzo daleko na północ i właściwie nie powinno się udawać tam w ogóle produkować herbaty, a jeśli już, to osiągnąć taki wielki sukces byłoby chyba bardzo trudno. Tymczasem on zrobił taką herbatę, no i teraz nie ma go. Ani jego herbaty, ani jego plantacji. Zostały tylko przypuszczenia, co też mogło się wydarzyć. 35 funtów trzeba było zapłacić za 15 gramów tej herbaty. Pan O'Bran dokonał cudu, bo no, w tak niesprzyjających warunkach z 3 krzewów, które posiadał w 2011 roku, wyhodował 14 000 krzewów w 2014 roku. I wszystko to robił metodą klonowania, ponieważ jak wiecie, herbatę można rozmnażać z ziarenek. Po prostu zasadzamy, czekamy aż będą korzonki, sadzonka, przesadzamy i jest plantacja. Albo odcinamy gałązkę w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób ukorzeniamy i zasadzamy. I w ten sposób mamy założoną plantację, która no, genetycznie jest identyczna z krzewem matką. No i mniej więcej coś takiego zrobił pan O'Bran, czyli z tych 3 krzewów zrobił 14 000 krzewów w ciągu 3 lat i po tych 3 latach zebrał już przeszło tonę herbaty. W międzyczasie w 2015 roku otrzymał nagrodę za najlepszą herbatę na prestiżowych targach, czy właściwie konkursie herbacianym Salon de Thé we Francji i od tej pory zaczął się nazywać Mr. T, ponieważ ogłosił, że jego herbata jest najlepsza na świecie. I w 2017 roku zniknęła ta herbata, mimo że była sprzedawana w 5-gwiazdkowych hotelach, gościła na balach u dyplomatów, u celebrytów, pojawiała się w bardzo drogich sklepach i bardzo dużo kosztowała i była doceniana. I zniknął pan O'Bran i zniknęła jego plantacja. To naprawdę jest interesujące, ponieważ w 2017 roku zgłoszono kradzież całej plantacji. A zauważmy, że w 2014 dosadzono kolejne 20 000 krzaków, więc ukradziono już ponad 30 000 krzewów. Nie wiem kto i w jaki sposób miałby ukraść krzaki. Co ciekawe, pytany o to, w jaki sposób z 3 krzewów tak szybko stworzył taką plantację, pan O'Bran tłumaczył, że ma taką specjalną metodę, która polega na obcięciu nawet 80% liści i gałązek z krzewu, po czym umieszczeniu go w specjalnym takim tunelu ze specjalnej tkaniny syntetycznej, która pochłania promieniowanie UV, co mobilizuje krzewy do szybszego wzrostu i odbudowy tej struktury liściowej. Rzeczywiście coś takiego się stosuje nawet, ale no wiecie, 3 lata to jest czas, kiedy w ogóle herbata musi rosnąć, żeby móc ją zebrać. Kiedy sadzimy malutki krzaczek, to najwcześniej po 3-4 latach, zależy od klimatu, jesteśmy w stanie pobrać pierwsze plony. Tymczasem jeżeli mielibyśmy po 14 000 krzewów zrobić z 3 krzewów w ciągu 4 lat i wyprodukować przeszło tonę herbaty, to znaczy, że trzeba by je wszystkie zasadzić jednocześnie, czyli z tych 3 krzewów pobrać
naraz łącznie 14 000 szczepków, żeby całą plantację zasadzić jednocześnie, żeby po 3 latach była gotowa do zbioru. Stąd jest to bardzo podejrzane i chociaż dla mnie najbardziej podejrzane w całej tej historii jest fakt, że ktoś ukradł kilkadziesiąt tysięcy krzaków rosnących z plantacji. Czy zatem szkocka herbata to oszustwo, czy to naprawdę nieistniejąca plantacja? Zarzuty są takie, że Mr. T kupował chińską herbatę i przepakowywał, sprzedawał jako swoją z nieistniejących sadzonek, że zaprawdę posadził kilka krzaczków, których zdjęcia pokazywał, ale nie było to na pewno 14 ani 20 tysięcy krzewów. No i nagroda, na którą się powoływał, po której ogłosił się najlepszym producentem herbaty na świecie, Salon de Tea, tak naprawdę nie istnieje. Nie ma takiego konkursu i nikt nigdy nie otrzymał takiej nagrody. Co więcej, jego szalony rozwój plantacji również troszeczkę nie mieści się w realiach, ponieważ w Szkocji tak naprawdę uprawia się herbatę. Uprawiało się również w czasie, kiedy Mr. T się tam panoszył i tempo wyglądało trochę inaczej. Po pierwsze, trzeba było hodować rośliny z ziaren, z nasionek, ponieważ tylko to daje odpowiedni system korzeniowy, który jest w stanie wytrzymać tamte warunki, właśnie szkockie, północne. Tempo więc jest troszeczkę mniejsze. Okazuje się, że istniejąca w tej chwili plantacja w Kinetis Farm jest plantacją, która od 2007 roku do 2010 roku z ziaren wyhodowała zaledwie 300 sadzonek, czyli zaledwie. Wynik jest wspaniały, aczkolwiek w porównaniu z tym, co Mr. T dokonał jeszcze bardziej na północ, no to właściwie nie liczą się. No i im się udało po tym czasie wyprodukować pierwsze 2 kg herbaty, nie tonę. Więc no, śledztwo trwa, Mr. T zniknął, jego herbata zniknęła, jego plantacja zniknęła i nie wiadomo, czy tak naprawdę był oszustem, ale wszystko zdaje się na to wskazywać. Po pierwsze, zrobił coś, co się nie mogło udać. Po drugie, no podobno gdzieś tam okazały się jakieś faktury, jakieś zakupy herbaty z Chin na jego konto, które właśnie mogły być bazą tej jego herbaty szkockiej. Poza tym, no zniknął. No to jest dla mnie najważniejszy dowód. Jeżeli coś by się rozwijało w takim tempie, nawet na oszukanej nagrodzie, to jednak no, nie mógł zniknąć człowiek. Fundacja, czy takie stowarzyszenie plantatorów szkockich, które założył, też zniknęło. No i zniknęła cała jego ogromna plantacja. Zniknęła herbata i wszyscy się z niej wycofali, nikt już jej nie sprzedaje. Myślę, że możecie sami się zastanowić, ocenić. Piszcie do nas, co o tym myślicie. Co myślicie o szkockiej herbacie? Może mieliście, tak jak my, okazję ją skosztować, kiedy jeszcze była dostępna i kiedy no, była droga, ale jednak dostępna. I czy może słyszeliście coś nowego na temat Mr. T, bo może ma to jakiś dalszy ciąg. My będziemy na pewno tę sprawę śledzić. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.